Witajcie telewidzowie z tej pięknej miejscowości, w której jesteśmy i której nie znam nazwy. I jesteśmy teraz już na śniadaniu. Niestety musimy się wyprowadzić z tego hotelu, bo pani dzisiaj ma obłożenie takie, że musimy znaleźć sobie inny pokój. 4 pokoje pani ma. 2 takie mniejsze standardzie i 2 takie domki. Pani już niesie nasze śniadanie. I 2 takie domki, no i one też są zapełnione. Więc my już znaleźliśmy sobie wczoraj nowy hotel i po śniadaniu pewnie pojedziemy tam do niego. Z takim widokiem zjemy nasze śniadanie. Zaraz wam pokażę, co mamy. Mamy tak, mamy tosty, mamy 2 jajka, mamy kurczaka, tutaj do tego jakaś sałatka, sok, będzie jeszcze kawa i herbata. Marika ma to samo. Kopunka. Patrzcie, jaki widoczek. Wczoraj było to samo, sporo mgły, nie było nic widać, tam przed nami jest bardzo ładna góra, ale jej jeszcze nie widać, musimy poczekać na słońce. My już spakowani, ja wychodzę z tego hotelu, Marika mówi, jeszcze trzeba zapłacić, zapomnieliśmy zapłacić. Szkoda, że nie możemy tutaj zostać, bo się czujemy tutaj bardzo dobrze, jak w rodzinnym domu. Pani jest tak miła, że z chęcią byśmy tutaj zostali jeszcze kilka dni. O, jest już pan właściciel, trzeba zapłacić. Aha, żonka przyjdzie, bo żonka jest tutaj. Okay. Tak, żona jest tutaj bossem, jeżeli chodzi o pieniądze. Ale powiem wam, no świetna miejscówka. Dla mnie najlepsza w Tajlandii, jak do tej pory mieliśmy. Taki spokój, cisza. No teraz coś tam robią na polu i słychać trochę hałas, ale generalnie no ta atmosfera tutaj jest cudowna. Tak naprawdę, jak Marcin powiedział, jak w rodzinnym domu. Po prostu kawka, herbatka, tu pani wczoraj przytulała, nie wyściskała, tak. Jak jakaś mamusia czy coś się działa. Tutaj jakiś deserek, tutaj tak, jakieś owoce pani przynosi. Jeszcze ma przesympatyczne pieski, które najpierw nas obszczekały, jak przyjechaliśmy, a teraz po prostu tylko chodzą tak, machają ogonkiem. Nie, no po prostu super. Polecamy wam to miejsce i to też nie jest drogie, bo 600 batów to kosztuje, czyli 72 zł ze śniadaniem, także tak, dobra. Ten pokój, który my mieliśmy, a wyżej, tak jak Marcin mówił, mają za 1000, przynajmniej na ten moment. Nie wiemy, czy to jest jeszcze przed sezonem w sumie, więc nie wiem, czy pani później nie podwyższy. Ale ta pani powiedziała, że to special price dla nas było, bo pewnie mało ludzi jest teraz, ale na bookingu było za 1600 batów, więc... Tak. Ale warto do niej zadzwonić, bo tak czy siak ma dobre ceny i myślę, że lepsze ceny wam powie niż ten, oczywiście przez jakieś portale. To my wam podamy nazwę tego hotelu, a na Google sobie jak wpiszecie go, no to tam jest numer telefonu i można śmiało dzwonić. No i te kabiny są nowe, dopiero 4 miesiące mają i naprawdę no fajnie, no ja bym mogła tam zostać, naprawdę, ja bym mogła tutaj już zamieszkać. To te pieski, tutaj są 2, a i ogólnie jest ich tutaj 5. A ten się nazywa Moka. O, przyszła szefowa. Idziemy się rozliczyć. My już się zbieramy do naszego drugiego hotelu, ale widzę, że coś tutaj nam spało na tym skuterze. Jakieś łapki się poodbijały. Jedziemy, mamy jakieś 5 minut. Przyjechaliśmy już do naszego nowego hotelu. Tutaj jest tak mało turystów, że pani jedzie skuterem naprzeciwko nas i zawróciła, mówi follow me. Już wiedziała, że to my, bo tutaj jesteśmy jakby jedynymi, bo nie widzieliśmy żadnych tutaj białych turystów. O, idziemy zobaczyć teraz, jak wyglądają nasze pokoje, bo mamy do wyboru jeden albo drugi. Zobaczcie, jaki mamy widok. Wow. 750 batów za coś takiego. Tutaj taras, tutaj można sobie ze śniadaniem jeść, bo śniadanie jest też w cenie. Nie wiem, jak jest. Chyba poszło. Problemy? O, pięknie. Też widać nowe domki. Taki pokój, patrzcie. Spory. Podoba mi się. Biurko, telewizor też płaski. Ale na Netflixa będziemy oglądać jakiegoś. Wow. Piękna łazienka, no to jeszcze lepiej wygląda niż u tej pani, co byliśmy teraz. Idziemy zobaczyć drugi pokój. Ale ten widok, no niesamowity za te pieniądze. Ja już sobie widzę, jak jem tutaj śniadanie. Zostajemy chyba 2 dni, Mari, co? Co najmniej. To jest 4. domek w rzędzie. Pani mówi, że ma oznaczenie numer 6, więc idziemy jeszcze zobaczyć, czym się różnią te 2. Ten mi się wydaje jest mniejszy, węższy już widzę z tyłu. Zaraz to też sprawdzimy. No, widok będzie bardzo podobny. Pięknie. Aha, tutaj na kółdeczkę. Inaczej. Też jest to samo, też ten sam taras. Całe... Piękne okno duże. Tam nie było tego okna dużego? Znaczy było, ale inaczej. A to jak się otwiera? O matko, tutaj są... Matko boska. Łóżko tak. Łóżko, tu można sobie siedzieć, no zobaczcie, z takim widokiem. Tam nie było tej szyby? Nie, tam było odsuwane. Ale pięknie, też jest takie, zobaczcie, aż miło. Tylko nie ma tego biurka, no Marii będzie dzisiaj musiała pracować, więc łazieneczka. No tamta łazieneczka też lepiej wyglądała, ale tej też niczego sobie nie brakuje. No nie. No oba są super i ten widok piękny. Oba za tę samą cenę. Teraz dogadujemy szczegóły z panią. Zapytaliśmy, co jest na śniadanie. Są dwie możliwości. Są jakieś owsianki, są jakieś jajka smażone, także
Wszystko jasne. I co wyszło? No to jeszcze wam opowiem, że tamten domek, który wyglądał na mniejszy i był mniejszy, kosztuje 650 ze śniadaniem. Ten większy z biurkiem kosztuje 750 ze śniadaniem, więc zdecydowaliśmy się na ten większy, no bo Marika musi dzisiaj i jutro pracować, więc jakby pasuje nam to jak najbardziej. Jest tak pięknie, że zarezerwowaliśmy to miejsce od razu na 2 dni i pani powiedziała, że ma plantację pomarańczy. Się pyta, chcesz jechać? Ja mówię, no to ja jadę. Dobra, to ja uciekam. Marika zostaje, bo musi pracować, a ja jadę nagrywać. Pa. Pani pyta, czy Marika jedzie, Marika nie jedzie, ja jadę sam. Pani mnie wywiozła jakieś 4 km poza tą wioskę, zobaczcie jakie piękne pomarańcze ma i mówi, że tutaj jest jej pole. Mówi, że mogę sobie tutaj pochodzić, jak chcę to mogę też jeść te pomarańcze, więc idę zobaczyć, co oni robią. Samochód stoi, skrzynki przygotowane. Wygląda na to, że oni zbierają teraz te pomarańcze już dojrzałe. Zaraz zapytam, skupnę sobie jakąś z drzewa. Pani dała mi jeszcze taką obcinaczkę do pomarańczy. Jak chcę sobie, mogę tutaj coś pościnać. Mają już skrzynki pozbierane i pani mówiła, że dzisiaj one na market pojadą. Kilogram takich pomarańczy kosztuje 35 batów. To wychodzi jakieś 4 zł. Zobaczcie, ile owoców mają te drzewka. Aż się uginają. Widać, że one już są gotowe do zbierania. Na tych drzewkach jest tyle owoców, że one muszą być podpierane przez jakieś bambusowe kołki, żeby się nie połamały. Poszedłem trochę wyżej, widzę, że tutaj kolejne skrzynki. Kolejne zbieranie mandarynek, pomarańczy. Też już widać nazbierane te kosze. Patrzcie, pełne już. Pani jaką ma tutaj obcinaczkę, taką dużą. Długą, o patrzcie, jak trzeba pod światło, cyk. I już pomarańcze w takim worku. Kolejna pani staje sobie na taką skrzyneczkę i obcina. Same dziewczyny tutaj zbierają. Jest mega gorąco dzisiaj. Jeszcze nie ma 12, ale zobaczcie, ja już się pocę. Urwałem sobie jedną, już zacząłem skubać. Zaraz spróbuję, jakie słodkie. Jadłem, podejrzewam, że to jest ta sama odmiana u naszej tej byłej właścicielki tego hotelu. I są mega słodkie i soczyste. Ja tutaj panie ponagrywałem, teraz panie wyciągnęły telefon i pstrykają mi zdjęcia. Będzie kolejne zdjęcie, teraz z panem tutaj, pan przyszedł, ładny wąs, lubię wąsy. Miałem sam sobie nazbierać pomarańcze, ale pani tutaj jakby sortuje, ci co ścinają, przynoszą tutaj do pani, pani wkłada coś tam i dała mi 5 pomarańczy. Już miałem uciekać z pola, pani mówi, chodź tutaj, dała mi taką reklamówkę, mówi, zbieraj te pomarańcze. Mam już całą torbę, idę wysypać teraz do skrzynki. Porozmawiałem sobie chwilę z panią przez translator i pani mi powiedziała, że na dzień zarabia 350 batów za zbieranie tych pomarańczy. Oni mają płatne za samochód, jak nazbierają cały samochód, później się jakoś dzielą, ale powiedziała, że im wychodzi 350 batów na dzień, to jest jakieś 42 zł. No to nie za wiele, bo też nie wiem ile tych godzin tutaj na tym polu, podejrzewam, że to nie jest 8, tylko że od rana do wieczora. Teraz słońce nieźle świeci, więc oni też nie mają jakichś przerw takich, że okej, teraz mamy 2-3 godziny przerwy, wrócimy sobie później, jak nie będzie tak gorąco, tylko cały czas zbierają. Aczkolwiek widzę, że to nie jest tak jak w Europie na jakichś magazynach, takich firmach, że to jest po prostu pośpiech na rozkładaniu jakiegoś towaru na półkach, tylko tutaj raczej na spokojnie sobie zrywają te pomarańcze. Też widzę, że nikt ich nie goni za bardzo, nie ma tam, może jakiś szef jest, ale one znam sobie pyk, bardzo spokojnie. Przyszedłem teraz do tej drugiej ekipy, od tej pani, która nas puszczała do tego pokoju. Nie wiem, czy ona jest właścicielką, czy się tylko tym zajmuje. No i tutaj podobnie to wygląda. Też zbierają te pomarańcze, czyszczą. Pani pozdrawia, to jest mama tej pani, co wpuszczała nas właśnie do naszego hotelu. Patrzcie, jak sprytnie. Cyk. No jakoś trzeba sobie radzić. Mam swoje pomarańcze, idę do skutera i wracam powoli w stronę wioski. Patrzcie, jaki tu jest piękny teren. Banany, pomarańcze, tam jeszcze jakieś drzewka widzę inne. Tam też dalej widzę jakąś palmę kokosową. No pięknie tu jest, piękny krajobraz. Dzisiaj mamy dzień pracujący, Marika robi zajęcia, ja skleiłem jeden film, mam już drugi przygotowany do sklejenia, ale jeść też trzeba, a tutaj nie ma restauracji w tym miejscu, gdzie mieszkamy, na tym resorcie powiedzmy, więc muszę jechać do wioski, też nie wiem gdzie, muszę przejechać przez 1., 2., 3. wioskę i poszukać jakiejś restauracji. Już myślałem, że będę musiał jechać z 15 minut skuterem aż do 7-Eleven, ale wyjechałem tutaj do wioski obok i nawet nie zauważyłem restauracji na rogu, tylko poczułem taki mocno smażony czosnek. Odwracam się, patrzę, restauracja. Pusto, tutaj nikogo nie ma. Idę sprawdzić menu najpierw. Bez translatora się nie obejdzie. Muszę przetłumaczyć, co panie tutaj serwują. Widzę jakieś zupy na obrazkach. O, też są... A nie, tu też są zupy. No, zaraz tutaj podpytam. Fajnie jest rozwiązane, bo tutaj po lewej stronie panie serwują zupę, a tutaj po prawej stronie właśnie o to mi chodziło, żeby były jakieś zdjęcia. No i też dobrze, bo tutaj pani ma napisane po angielsku nazwy dań, więc spoko. Tak to wygląda. Może pani się nie obrazi, jak ją tutaj nagram, jak wygląda jej kuchnia. Patrzcie, wszystko zrobione, jakieś drewniane półki. Tutaj lodówka, jajka, sporo oleju.
Teraz wejdziemy kawałeczek dalej, zobaczymy jak pani gotuje. No, piękna kuchnia, zobaczcie. Szopka taka zbita chciałem powiedzieć z desek, ale to są połówki bambusa. Tam na ścianach widać. Tutaj pani kroi te wszystkie warzywa, no trochę much tutaj lata, ale myślę, że będzie ok. Tutaj patelnia, łok już się grzeje. A, to raczej się nie grzeje, to tylko taka odpalona. Thai food. O, pani coś tutaj, tak, ja chcę zobaczyć. What is this? Khanom Jin. Phnom Penh. No to nie wiemy o co chodzi, ale tak. No tak tutaj pani doprawia to wszystko. Tutaj będę pani pomagał. No mam nadzieję, że nie będę chociaż przeszkadzał. Najpierw pani usmaży jajka. Pani leci na dwie patelnie. Na jednej jajko się smaży, na drugiej jeszcze nie wiem co pani zaczęła, ale coś pani robi. Chili dodała i czosnek. Teraz będzie kurczak, który też pani wyciągnęła dopiero z zamrażary, bo nie ma tutaj na świeżo chyba. Tutaj jeszcze się odmraża. O. Zaraz zobaczymy, co to będzie zadanie. Pani tutaj nakłada ryż. Jak to się otwiera? Zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, cieplutki ryż. Takie maszyny są dobre, bo te ryże bardzo dobrze z tych maszyn wychodzą. Lubię. O, drugie jajko już gotowe. Zaraz dokończymy danie, jedno, drugie i będę jechał już do hotelu. Mariki Pad Kar Pao już jest dobre, tylko wystarczy tutaj jajko położyć na górę. Pani już rzuciła pastę czerwoną, zobaczcie, dla mojego dania. No jaja już są usmażone, wam pokazywałem. Jedno jajko ląduje na Mariki daniu. Pomogę trochę pani zrobić te moje danie, bo widzę, że pani się lekko nie wyrabia. Coś tam szykuje jeszcze. Zaraz mnie pani podszkoli, jak zrobić dobre czerwone kary. Pani przejęła moją pałeczkę, bo mi nie szło. Wymieszałem tylko tą pastę. Pani doda sos rybny, pasta, woda, jakiś cukier. To jeszcze coś. O, cukru to nie żałują tutaj. Moje danie już też gotowe. Pani je nakłada. O, czerwone kary. Pani uważała, żeby nie dać za dużo chili. Pakujemy to wszystko i ja jadę do Mariki. Marika ma jeszcze przerwę 20 minut, więc zdążymy to zjeść. Płacę pani za te dwa dania. Pani jeszcze dołożyła, widzę, sos rybny na górę. Tak, 100 wychodzi, czyli 12 zł. Kopunka. Kopunka. Thank you. Thank you. Halo. Dania gotowe. Oj, super. Najlepsza restauracja w mieście, Mariczka. Super, ja się tutaj poprzesiadałam, znaczy porozpierałam. W pokoju zmarzłam, bluza, długie spodnie, to wychodzę gorąco. Ja mówię, no nie, tylko na bikini tutaj. Ale fajnie, bo spodniałam sobie już coś tam podjadą, jakieś chipsy. Jemy. Tak wygląda moja czerwona pasta z kurczakiem, fasolą. Czosnku sobie jeszcze dosypałem, a tak Mariki Pad Kar Pao. Smacznego, jak smaku? Smacznego. Dobre, ale czuć tutaj jakby krewetki, rybę. No może patelnia była po krewetkach. Mariczka skończyła pracę już z pół godziny temu. Poleżeliśmy sobie jeszcze na tym takim, nie wiem jak to nazwać, leżak, hamak. Jeszcze jak słońce świeciło. Mariczka teraz zrobiła herbatę do zachodu słońca. Ściągamy też zdjęcia z drona. Tutaj jest dron. I zobaczcie, jaki piękny zachód słońca nam się szykuje z tej strony. A czy ty, mój drogi, wiesz co to znaczy, że zachód jest z tej strony? Że wstaniesz jutro o 5:30 i będziesz obserwować drugą stronę. Że wstaniemy o 6, nie 5, tylko o 6 albo 6:20, bo jeśli się nie mylę, no teraz nie mogę zobaczyć, zachód tutaj, wschód jest o 6:40. To można Więc się... można się wyspać. Czyli do kibelka 6:40, wstać, zobaczyć i dalej spać. Tam będzie w tych górach ponoć. No, tam. Pięknie. No, będzie tam. Wyglądasz jak stara babcia teraz, która siedzi właśnie już po macierzyństwie, na emeryturze, po 40 latach pracy i siedzisz w górach, w jakiejś takiej chatce i odpoczywasz już po ciężkim życiu. A to wszystko jeszcze mnie czeka. A to, no ty dopiero jesteś przed. Na prowincjach w Tajlandii najczęściej wypalają w marcu. Słyszeliśmy, że to najgorszy okres na takich wioskach, żeby tutaj przyjechać, bo wszystko się tutaj pali na polach. No ale teraz troszeczkę tylko, więc jakoś nie przeszkadza nam to za bardzo. Tutaj na środku widać te płomienie, 3 takie dość spore. Posiedzieliśmy chwilę na zachodzie słońca, teraz już Marcin zbiera się i jedzie po jedzenie. Jeszcze mam buty uwalone, miałem dzisiaj je wyprać, ale nie było czasu po wczorajszych eskapadach po tych polach tam czosnkowych. Jadę i myślę, że będzie to 7-Eleven grane, albo przynajmniej będę jechał w tamtą stronę, bo tam coś się działo. Tutaj to nic nie ma teraz. Pa, pa! Ciao! Ciao, bello! A ja jeszcze chwilę popatrzę na ten cudowny zachód słońca. I zobaczcie, w którą stronę jest księżyc tutaj, w drugą stronę niż w Europie. Dojechałem aż do samego 7-Eleven, tutaj widzicie 7 i tutaj okazało się, że jest jeszcze restauracja przed 7, więc zanim pójdę kupić coś w 7, sprawdzę menu, jak to wygląda tutaj.
Jakie ceny i co pani może mi ugotować? Widzę, że też będę musiał tłumaczyć te menu. W tamtej restauracji nie znalazłem za wiele dla nas, więc mówię, jadę do 7-Eleven. Ale mówię, przejadę się jeszcze kawałek taką drogą, bo tu jest taka trochę większa wioska. Przejadę się za 7-Eleven kawałek i dosłownie 200 metrów za 7-Eleven znalazłem restaurację, gdzie robią pad thaja. Pan mówi, że zaraz zrobi na wynos, także biorę i wracam do hotelu. A to jeszcze przy okazji wam pokażę, jak wygląda ta kuchnia. Ta wygląda, no powiem wam, 3 gwiazdki lepiej niż ta wcześniejsza, w której brałem jedzenie. Tutaj też zobaczcie, jak mają czysto w lodówce. Krewetki, mają owoce morza, mają jakieś kalmary, wszystko zadbane, czyściutko. Zapłacone za jedzenie, mam 2 pad thaje, wyszło 110 batów, to jakieś 13 zł. Oni też się szykują do zamknięcia, bo do 19 tylko ten sklep otwarty. Ale ja przyjechałem jeszcze do takiego lokalnego sklepu i pani coś do mnie gada po tajsku, właśnie ta pani. Gada, pokazuje mi jakiś kapelusz, nakłada na głowę, ja nie wiem o co chodzi, odpaliłem translator, przetłumaczyłem, a pani mówi, że w restauracji czapkę zostawiłem tam wtedy, co brałem jedzenie dla Mariki i dla siebie. Ja pani w ogóle nie znam. Jestem kawałek od tej restauracji, więc chyba pani wiedziała, że jakiś, nie wiem, przyjechał biały i zostawił tam czapkę, także jutro będę musiał tam ją odebrać. Zatrzymałem jeszcze się przy drodze, chłopaki tutaj skończyli robotę. Stoją 2 ciągniki, jeden, tutaj jest drugi. Ja podchodzę, a pan tutaj, widzicie? W bambusa mówi. Masz tu, nalał jakby domowy alkohol jakiś. O, nie za mocny, ale czuć, że domowy. O, jeszcze zdjęcie będę miał. Kopułka. Kopułka. Ja już wypiłem. Patrzcie, jak pan tutaj leje. Nie żałuję. No, wcześniej nalał, to drugiego wylał. O, teraz spokojnie. Lej kolego drugiego. O. Dla mnie. O. Kopułka. Widzieliście, jak leją? Przywiozłem pad thaja. Zjemy najpierw jednego, bo jeszcze nie jesteśmy jakoś mega głodni. No ładnie wygląda, Ładnie. tylko nie wiem, czy nie sucho. No zaraz zobaczymy. A patyczków nie dał nic, ale mamy. Nie ma? Jak nie, to na pewno coś w torbie mamy. My to w torbie mamy wszystko. I cukier, i sól, i majonezu nie ma, ale woziliśmy go kiedyś pół roku. Czosnku teraz nie mamy. Czosnku nie mamy. To trzeba kupić. Tutaj jest łuskany popularny, więc możemy kupić już łuskany. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z pięknej północnej Tajlandii. Zobaczcie, jaką mamy pogodę z rana. Dzisiaj nawet Marika wstała na wschód słońca, ale było właśnie tak, tylko że ciemno. Musimy jeszcze poczekać ze 2 godziny, zanim ta cała mgła się podniesie do góry. A przy okazji mamy tutaj w hotelu za 85 zł śniadanie. Patrzcie. Jajeczka. Aha, tu widzę, są krabowe paluszki, jakieś mięso mielone. Zaraz te paluszki wylecą out. Ja panią prosiłam, żeby jedno wegetariańskie, drugie było normalne, no ale jak widać. O, pani spaghetti przygotowała z kurczaka Marice. No myślę, że będzie dobre. Okej. No. Śniadanie pełne węgli. Tak. No zobaczymy. Jeszcze widziałam kawkę, herbatka. Nie wiem, czy pani doniesie, czy nie. Jak nie, to mamy w sumie swoją. Ja wczoraj mleko nawet kupiłem. O. Kupiłeś? Gdzie jest? O, właśnie w skuterze. I jeszcze pani wczoraj w tym starym hotelu dała nam banany. Pan na wynos ze swojego ogrodu. Więc myślę, się najemy. Siedzimy sobie przy kawce na tarasie i ten sam scenariusz tutaj codziennie. Jest przed godziną 10, dopiero słońce zaczyna wychodzić, bo takie mgły, ale znowu zaczyna się robić pięknie. Z tamtej strony już widać niebieskie niebo, więc szykuje nam się dzisiaj kolejny piękny dzień. Moja droga, jakieś plany? Daj poleżeć. Odpoczynek? Trzeba chyba nadrobić niektóre rzeczy. Tak, trzeba nadrobić. Jesteśmy lekko wypompowani ostatnio, ale może jedną atrakcję dzisiaj zrobimy. Mamy taką, którą trzeba tutaj zobaczyć.
Są 3 w sumie. Są 3. No to jedziemy zaraz i tak. Oj, dzisiaj to nie wiem. Dobrze spaliśmy, nie poszliśmy późno spać. Śniadanie nawet o 8:30 zamówiliśmy, żeby pospać sobie trochę dłużej. Ale jakoś takie zmęczenie, nie wiem czemu. Mi się wydaje, że brakuje nam jakiejś zaprawy takiej codziennej, rutyny, że się wstaje i biega 3 km. No to już. Ja pamiętam, jak byłem w Do lasu wojsku, z powrotem. nigdy mi się nie chciało, ale jak wstałem, pobiegałem po tych 3 kilometrach, zawsze miałem energię i siły na wszystko. No to już buty zakładamy, lecimy na dół z górka pod górkę. Ale będziemy. od jutra, dobra? Nie ma od jutra. Dzisiaj już za późno. To się przed śniadaniem biega. Wczoraj w tej restauracji brałem jedzenie na wynos, no i zapomniałem czapki. No i wisi dzisiaj. Na tym polu widać, jak chłopaki przygotowują róż, żeby tutaj woda była cały czas, więc te pole jest już przygotowane. No i zapewne będą coś niedługo tutaj sadzić. Podpytałem panów na translatorze i tutaj będzie rósł czosnek. Mnóstwo czosnku sadzą w tym rejonie. Zauważyłem też, że tam też już przygotowują, że sadzą czosnek, a później przykrywają go słomą. Tutaj dobrze widać, gdzie woda była w porze deszczowej. Tam, gdzie stoi ta koparka, no to była jeszcze woda i ta rzeczka mała, która teraz płynie, no jest taka tyci. Ona nawet podmywała tutaj drogę. Więc zobaczcie, oni teraz przygotowują pole i pewnie też ten rów tutaj usypują, żeby on był teraz głębszy. Już myślałem, że nie spotkam w tym rejonie i w tym czasie ryżu, który jest tak wysoki i który nie jest ścięty. Patrzcie, jaki duży. Tutaj stoi woda, patrzcie. Bo ryż rośnie w wodzie, pewnie większość z Was to wie. Zobaczcie, on jeszcze trochę i będzie tutaj gotowy do ścięcia. Wiadomo, on jeszcze musi zmienić kolor i wyschnąć trochę, ale myślę, że już niedługo, bo on już jest dość wysoki. Fajnie dla takiej osoby jak ja na tych polach, że można zobaczyć każdy proces, bo nie wszystkie pola są równocześnie robione. I wcześniej piesku, uspokój się. No właśnie. I zobaczcie tutaj teraz te pola. Wcześniej widzieliśmy, jak przygotowują pola, jak sadzą czosnek, a tutaj już jest czosnek posadzony, tylko rozkładają teraz słomę. I ta słoma, podejrzewam, że to jest już zaraz się przyjrzę, może bardziej z ryżu pewnie, tak. Tu zobaczcie, jeszcze widać ryż. Oni takiej słomy używają. O, woda do picia, zimna, żeby była. Dzień dobry, patrzcie, pokażę wam, tutaj jest czosnek posadzony. Widać sporo czosnku. Będzie rósł, nie wiem ile czasu rośnie czosnek, podejrzewam, że nie wiem, ze 4 miesiące. Tutaj przygotowane już są związane takie małe belki, nie wiem nawet jak one się nazywają, pewnie mają takie małe snopki nazwę. No i oni już je tam dalej rozkładają, muszę uważać, bo tu jest sporo błota. Zaraz może mi się uda jakoś tam podejść bliżej. Oni wszyscy w gumowcach, ostatnio wlazłem tutaj gdzieś w tych terenach, to mam całe buty uwalone, nawet ich nie wyprałem, miałem je wyprać. Może uda mi się podejść tam bliżej. O, dość twardo, dobra, zaraz wam pokażę, jak oni to tutaj rozkładają. Przykrywają całość i ten czosnek sobie później, jak już jest zielony, wychodzi do góry. Zaraz podejdę bliżej, patrzcie, o. Tak, żeby wszystko przykryć. Tutaj, o. Tak, o, patrzcie. Dość grubo. Ale zastanawiam się dlaczego, przecież tutaj zimno nie jest. Jest ciepło, chyba że na noc, żeby nie zmarzł. Chociaż czosnek lubi zimno. Ostatnio ktoś nam dał wodę na markecie i ta butelka była już otwarta. Widać było, że woda jest nalana po prostu do tej butelki. No i tak mi się wydaje, że oni tutaj działają, że właśnie pani już ma napełnione. Myje butelki, a później napełnia wodę. No to akurat pewnie do domu sobie nosi pitną, bo to wygląda na pitną wodę. No właśnie my też taką dostaliśmy. A tak suszą kukurydzę zebraną tutaj na polach. Widać, że tam jest jeszcze cała, a tutaj już wymucona. Przyjechałem w fajne miejsce, słońce bardzo świeci w oczy, bo już zachodzi za tą górką przede mną, więc ja się muszę lekko chować, ale jakbym nagrywał pod, to patrzcie, no to bardzo słabo, także nagrywam w tą, będę się trochę zasłaniał i przede mną jest fajna chińska świątynia. Też zauważyłem, że tutaj jest sporo takich małych wiosek, gdzie są wszystkie napisy po chińsku, restauracyjki są jakieś małe po chińsku. Wygląda na to, że tutaj mieszka bardzo duża chińska społeczność. To jest też normalne w tej części jakby świata, w ogóle na całym świecie, że oni są skupieni, bardzo zżyci, skupieni w jednym miejscu i jakby kontynuują tradycje chińskie. To nie jest tak, że jak ktoś jedzie za granicę, no to się wtapia w tłum. Oni bardzo tradycyjnie żyją. Tak ja wnioskuję z tego, co tutaj widzę. No i jest przede mną taka piękna świątynia. Zaraz podejdę do niej. Tylko jak przestanie słońce świecić w tą stronę, bo się nie da nagrać. Słońce jest za tą górką, więc wam pokażę, jak wygląda ta świątynia. Od razu widać, że to jest chińska świątynia. Smoki, kształty tej świątyni też są chińskie napisy. U góry są tańskie. Na kolumnach macie chińskie napisy. Fajne miejsce jest ona zbudowana.
Zobaczcie, tutaj jest zrobiona ta droga. To jest w ogóle tama, taka mała, nieduża. Tu jest taki zalew zrobiony, pewnie to była rzeczka. Z tamtej strony pewnie wpływa rzeka. Aha, jeszcze wam pokażę, bo ona wypływa z tej strony. I zaraz zobaczę, czy mi się uda tutaj podejść. Pewnie uda mi się, żebym nie wpadł. O, jest. I ta rzeczka sobie spływa powoli w dół w te pola. No i ja wam powiem, że ja jestem pełen podziwu, jak oni mają to rozwiązane tutaj na wsiach. I ta woda dociera do każdego tego małego pola tutaj, więc super, szacunek dla nich, że oni sobie tak radzą. Podejrzewam, że u nich susza jest wtedy, kiedy wyschnie te jeziorko i ta susza i te rzeki wszystkie. To nie jest tak jak w Polsce, że jak świeci miesiąc czasu słońce, no to wtedy mamy suszę i jest tragedia. Tylko oni po prostu cały czas mają tutaj tą wodę. Nawet jak nie ma deszczu przez 2-3 miesiące, oni sobie ją jakoś tutaj doprowadzają. Więc szacuneczek dla nich jak najbardziej. Z drugiej strony jest taki widoczek. Ta rzeczka sobie tam spływa. Tutaj widać, są piękniejsze domy. Takie duże wille. Widać, że ktoś bogatszy tam sobie mieszka. O tym wam mówiłem, zobaczcie, przejeżdżacie koło jakiegoś domu i tutaj są chińskie znaczki. Pan sobie wstał, odpoczywał, już nie przeszkadzam, uciekam. Człowiek też jeść musi, więc przyjechałem do tajskiej restauracji, już się z panią dogadałem, wytłumaczyłem jej, co chcę z tego menu, tutaj sobie przetłumaczyłem na translatorze i wybrałem, zaraz wam pokażę, pani jeszcze nie gotuje, bo pani gotowała czegoś innego, wieprzowinę w cząstku i do tego będzie jajko na górę smażone. Restauracja wygląda bardzo ładnie, czyściutko, także podejrzewam, że będą smaki też dobre. A dzisiaj wybór padł na wieprzowinę w takim stylu, czyli taką chrupiącą. Poprosiłem panią, żeby dodała więcej czosnku, bo ja uwielbiam, także to będzie pasować. Tutaj jest przyszykowana moja porcja, jajko już usmażone. Teraz pani bierze się za smażenie czosnku z moją ulubioną wieprzowiną na chrupko. Tak wygląda moja wieprzowina z jajkiem, do tego sos rybny z chili, już sobie nalałem 3 łyżki. Jak fajnie pani przyniosła jeszcze do mojego dania zupę. Wyszedłem już z restauracji, zapłaciłem za to jakieś 7,20, czyli 60 batów wyszło. Ja jestem zachwycony, jesteśmy na takiej dziurze, jesteśmy na takich wioskach. Zobaczcie, jaki oni mają tutaj internet, tutaj wam wkleję teraz. No jak dla mnie to jest mistrzostwo świata, to ludzie w Polsce takiego internetu nie mają, gdzie my jakby uważamy się Europa za bardziej rozwiniętych i za zamożniejszych niż tutaj w tej części świata, a oni taki internet tutaj mają na takich wioskach. Ubrałem się, bo zimno, oczywiście nie można spłycać wszystkiego do internetu, ale ja tylko chcę powiedzieć, że jednak oni nie są tak zacofani, jak my myślimy, a wręcz w wielu przypadkach są bardziej rozwinięci niż my ludzie w Polsce czy w Europie. Ja pamiętam, jak założyli światłowód w Anglii i puścili ten internet, to on był 10 razy gorszy niż ten tutaj na tej wiosce. A jeszcze jedno takie porównanie, które mi się bardzo rzuca w oczy, no to porównać Warszawę a Bangkok. No to Bangkok jest 50 lat do przodu, jeżeli chodzi o budynki, rozwój tego miasta, o metro, jak oni się rozwijają, więc my mamy jeszcze trochę lat, zanim dogonimy taki Bangkok. Nie wspomnę też już o innych azjatyckich miastach, takich jak Kuala Lumpur czy Singapur. No to te dwa miasta też są jeszcze bardziej rozbudowane niż Bangkok, moim zdaniem. Przyjechałem jeszcze na stację zatankować litr paliwa. Zobaczcie, jak ta maszyna wygląda. Proszę bardzo, pani tankuje litr. No jest trochę drożej, jest o 10 batów drożej od pani niż normalnie, no a nawet lekko więcej, czyli złotówkę
złoty 20 więcej, ale no sprzęcik piękny. Teraz pani napełnia z beczki do pełna. Trafiłem jeszcze na jakiś mecz lokalnej, no nie powiedziałbym drużyny, pewnie chłopaki sobie przyszli pograć przy pięknym zachodzie słońca. Widzę, że w Tajlandii lokalne przepisy są takie same jak w Polsce, gruby na bramce.